Lecę pierwszy raz do Turcji, ale jestem podekscytowana. Szukamy swojego numerku. 30D ma być. Szukamy. 30 jest. D tutaj. Fajne są takie telewizorki w tureckich autobusach. Do każdego siedzenia jest przypięty telewizor, taki mały. I można sobie oglądać w czasie podróży albo muzyki słuchać na przykład. Jestem w Turcji, w miejscowości Fethiye. To jest mój widok z okna, przepiękny. Góry i budynki na wzgórzach. Czyż nie jest pięknie? O, tak to wygląda. Tu jest widok na meczet muzułmański, z którego codziennie rano budzi mnie ezan, czyli nawoływanie do modlitwy. Nawoływanie z meczetu na modlitwę. Ezan tak zwany. A w ogóle to okolica piękna poza tym. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Góry i jeszcze raz góry. Wszędzie dookoła Fethiye jest otoczone górami. Palmy. Jest tu przepięknie. W grudniu można chodzić z długim rękawem, ale bez kurtki. I to jest super. Jak to mówią Turcy, çok güzel. Centrum Fethiye, sklepy. Duży ruch. O, taksówki tureckie, żółte. Sklepy. Palmy. Bak size ünlü yaptım. Ya. Hadi. Takie przyciski na taksi, na wezwanie taksi są w Turcji. Świetne, nie? Chciałam powiedzieć, że w Turcji bardzo dużo ludzi jeździ skuterami. Skutery są wszędzie. Na ulicach. Tu jest jakiś parking skuterowy. Po prostu bardzo popularny środek lokomocji. W Turcji ruch uliczny chyba jest już słynny. Oto przykład.
Samochód stoi na środku drogi i co? No problem. No co? Kierowca gdzieś poszedł. Wszyscy na niego trąbią. A ten stoi sobie na środku. Proszę bardzo, tak się jeździ w Turcji, w takich samochodzikach. Ruch drogowy, a właściwie jego zasady mają mniejsze znaczenie, jak widać. Plaża w Fethiye, ona jest płatna w sezonie, poza sezonem jest bezpłatna. I morze piękne. Pan łowi ryby. Zobaczymy, czy woda jest ciepła. Zobaczymy stan wody. Cieplutka, a jest grudzień. Ciekawe, ile stopni ma woda. Centrum Fethiye, widziane z góry, z dachu galerii. W tle góry. Piękny widok by był, gdyby nie to zachmurzenie dzisiejsze. Jak jest słoneczna pogoda, na pewno jest tu piękny widoczek na te góry. Ale nie dzisiaj, bo zaczyna padać deszcz. Zauważyłam, że w Turcji często na dachach bloków czy domów ludzie mają takie baniaki. O, na wodę, w których słońce podgrzewa wodę i ludzie mają z tego ciepłą wodę w kranach. I to jest powszechne. Wszędzie tu widać te baniaki. Proszę, jakie piękne drzewa mandarynkowe i pomarańczowe. To jest Turcja. Przed chwilą pan mi dał z tego drzewka 4 mandarynki, tak po prostu. Miło, miło. Turcy są gościnni bardzo. Taki rodzaj hulajnóg jest w Turcji. W Fethiye przynajmniej. To nie Bolt, też zielony, ale to nie Bolt. Ale jakieś są. Taki widoczek ładny na góry i na rzeczkę. Jest tak gorąco dzisiaj, chodzę z krótkim rękawem w grudniu. Ale wczoraj lał deszcz i chodziłam w kurtce, a nawet i w czapce. A dzisiaj sobie chodzę w ten sposób, z krótkim rękawkiem. W Turcji jest jakieś beznadziejne planowanie. Zobaczcie, jak nastawiali te słupy na środku chodnika. Jeden słup, drugi drzewo, kolejne drzewo. Trzeba chodzić slalomem, przeciskać się.
Na środku drogi często tak jest właśnie, że stoją jakieś słupy albo drzewo. Ogólnie zauważyłam, że w tureckich sklepach jest dużo mniejszy wybór towarów niż w polskich. Nie jest tak, że półki są całe zapchane i wielki wybór, tylko tak skromniej. Na tureckim bazarze jesteśmy. Piękne owoce i warzywa. Gwarno. Jeśli jest takie powiedzenie gwarno jak na tureckim bazarze, to wcale się nie dziwię, bo jest naprawdę gwarno. Sprzedawcy nawołują, żeby u nich coś kupić. Ale owoce prezentują się naprawdę super. Tak pani sobie radzi z nakładaniem rzeczy, które są daleko. Ma taką szufelkę długą. Praktyczna. Klimacik na targu super. Ubrania oczywiście wszystko oryginalne. Ale ogólnie jest przyjemnie. Właśnie dostałam od pani herbatę na targu. Tak po prostu. Burası Türkiye, jak to mówią Turcy, czyli to jest Turcja. Właśnie. A tu mamy sery. Necdet kat hemen yani poşetine koy arabamızın içine. Gördün mü nasıl geldi dakikada gelecek. W Turcji jest tak, że można spróbować sobie, o, na przykład pani bierze, próbuje. W Turcji tak można. Sprzedawcy sami proponują, żeby spróbować, zanim się kupi, żeby nie kupować w ciemno. Turcja. Słup na środku chodnika, obok drzewo i drugi słup. I jak tu przejść? Powiedzcie. Mesela İsa Aleyhisselam neden geldi? Neden geldi? İnsanlara doğru yolu iletmek için değil mi? Allah'tan gelen vahiyi insanlara öğretmek. Ama insanlar ne yaptı? Azıttı. Değil mi? Azıtınca insanlar kendi peygamberini, kendi önderlerini idam ettiler. Yani bir nevi hani öldürmeye çalıştılar. Allah'ın gücü yetmez mi? Yeter. Ama Rabbim akıl vermiş, irade vermiş, ona düşünme gücü vermiş. Mesela insanları, bütün hayvanlara hükmetme emri vermiş. Bitkiler mesela, bitkiler hayvanlardan daha çok.
Na tureckim targu jesteśmy. İnsanlar onu biliyor. Jak widać, ogromny wybór wszystkiego. İade ediyor. Demiş ki ben bunu sana veriyorum, sana emanet ediyorum. Eğer ki sen değerini bilmezsen onu senden alır. Bak zamanı geldiğinde eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmasa, okumasa, saygı göstermese Kur'an-ı Kerim'le Starożytne grobowce, jeszcze sprzed naszej ery. W skale. Co? No gdzie? Super, nie? No nie mam. Może się tam będziemy, wiesz? Chcesz jakieś zdjęcie, to mów. Masz szansę. Tak wygląda Fethiye z góry. Widok na miasto. Pięknie, nie? Super widoczek. Zauważyłam, że Turcy uwielbiają spędzać czas w jakichś knajpach, restauracjach, lokalach, siedzieć. Teraz jeszcze nie ma aż tak wielu osób, ale ogólnie to lubią jeść na mieście. Gdzieś wychodzić ze znajomymi, spotykać się. Tutaj też jest często pełno ludzi. Widok na ruiny miasta, w którym kiedyś mieszkali Grecy. To się nazywa Kajakoj. I później opuścili to miasto i zostały ruiny. Ale całkiem nieźle trzymają się te budynki. Tam też coś jest jeszcze wysoko. No i tu przepiękny widok na morze. Bardzo fajne miejsce, ma swój klimat. Są to ruiny starodawnej wsi czy miasta greckiego, które nosi nazwę Kajakoj. Kiedyś Grecy tu mieszkali, potem opuścili, potem było trzęsienie ziemi i zostało to, co widać. Polska zima to turecka jesień. Drzewa w tej chwili są żółte, mają liście, ale żółte. Jest jak mniej więcej w Polsce we wrześniu może. Kiedy jeszcze jest ciepło, drzewa zaczynają żółknąć. Tak teraz jest tutaj w Turcji w grudniu. Przynajmniej tutaj
gdzie ja jestem, czyli w okolicach Fethiye. W tureckich autobusach obsługa pasażera na wysokim poziomie. Dostaliśmy każdy po kawie lub innym napoju oraz coś do przegryzienia. Jestem na dworcu autobusowym w Antalii. Tutaj sobie tym autobusem numer 600 pojadę na lotnisko.